Katarzyna. A ja jestem Monika. Dzisiejszy temat jest bardzo bliski mojemu sercu, a będziemy rozmawiać dzisiaj o barierze hydrolipidowej. Jak wiecie, bariera hydrolipidowa jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o ochronę naszej skóry, więc Monika, może przybliż nam parę informacji na jej temat. Tak. Co to jest bariera hydrolipidowa? Bariera hydrolipidowa znajduje się w warstwie naszego naskórka i ona składa się i z wody, i z lipidów, jak sama nazwa wskazuje, ale jakie jest jej zadanie? Właśnie głównie ma chronić naszą skórę. Ma chronić naszą skórę przed drobnoustrojami, zapewniać odpowiedni poziom nawilżenia, czyli po prostu chodzi o to, żeby z naszej skóry nie ulatniała się ta woda, czyli ma zatrzymywać wilgoć w naszej skórze. Ma też pomóc, jeżeli odpowiednio funkcjonuje, to pomaga kosmetykom, czyli naszej pielęgnacji odpowiednio się wchłaniać. I tak samo, jeżeli działa poprawnie, to sprawia, że nasza skóra odpowiednio się złuszcza. Tak, i jeszcze jeden aspekt to na pewno ten, że chroni nas przed warunkami atmosferycznymi, na przykład zimą właśnie, kiedy potrzebujemy większej ochrony, kiedy jest silny wiatr, chłód, to, że nasza skóra po prostu nie cierpnie, nie zaczyna nas szczypać, nie boli, jeżeli jest dobrze zachowana ta bariera hydrolipidowa. To, co jest ciekawe, to właśnie ta bariera hydrolipidowa, a raczej jej skład, potrafi się zmieniać, czyli on się dostosowywuje po prostu właśnie do na przykład pogody. Ale teraz, wiadomo, że jeżeli mamy problem z barierą hydrolipidową, no to znaczy, że ona została naruszona. Więc może powiemy Wam w takim wielkim skrócie, jak można sobie zrobić krzywdę właściwie naszej barierze hydrolipidowej. Pierwsza rzecz to, o czym Ty już właśnie wspomniałaś, czyli właśnie wiatr, te warunki atmosferyczne, jak jest bardzo zimno i nasza skóra, no jesteśmy długo na zewnątrz, no to faktycznie może to uszkodzić naszą barierę hydrolipidową. Tak, jednak powoduje to wszystko, jeżeli jest źle ochroniona ta twarz, to niestety powoduje to różne problemy. Szybciej się nam przesuszy ta skóra, zrobi się czerwona, więc musimy wtedy szybko działać, żeby ją lepiej zabezpieczyć. Także szybkie zmiany temperatury, na przykład jeżeli jesteśmy na dworze, jest bardzo zimno i wchodzimy do pomieszczenia, które jest ciepłe, także może spowodować, że ta bariera hydrolipidowa może nam uszkodzić się. Tak, jak już mówimy o wchodzeniu do pomieszczenia, no to na pewno wleci klima, czyli faktycznie też tutaj mamy nie dość, że zmianę temperatury, to jeszcze wysuszenie, też oczywiście promieniowanie UV i nadmierne złuszczanie naszej skóry. Tak, to są takie główne powody, dlaczego nasza skóra może przestać działać odpowiednio tak, jak powinna, ta bariera jest uszkodzona. To może teraz przejdziemy do historii Martyny. Martyna może opowie nam tak w całości, w detalach dokładnie, co się stało, jak wygląda jej droga z naruszoną barierą hydrolipidową, bo jak już wiecie, pewnie niektórzy z Was, teraz Martyna już jest, miejmy nadzieję, przy końcu tej drogi. Moja droga jest bardzo długa. No niestety pewne rzeczy, które popełniłam w trakcie, błędy, które popełniłam w trakcie mojego całego pobytu tutaj, nie tylko w Korei, ale także w Polsce, spowodowało to, że moja skóra przestała działać odpowiednio. Zaczęło się to wszystko w Polsce, kiedy stwierdziłam, że idealnym momentem mojego życia będzie aby dodać do mojej pielęgnacji retinol, ale ten retinol był bardzo popularny w tamtym czasie. Wiele influencerek pokazywało, przedstawiało retinol jako idealny produkt dla osób już przed 30, po 30, żeby go wprowadzić, żeby zlikwidować, może nie zlikwidować, ale też przeciwdziałać zmarszczkom. Jeszcze tak, przepraszam, że Ci przerwę, ale to, co jest istotne też, to chyba była taka po prostu śpiewka, że retinol jest absolutnie dla każdego, że każdy powinien mieć go w swojej pielęgnacji. Tak, myślę, że tak. Tu był problem duży, że wtedy jak każdy mówił o tym retinolu, nigdy nie było powiedziane, jaką mniej więcej ma się skórę, otwarcie się nie mówiło, nie wiem dlaczego, ale o tym
że mam suchą skórę, że mam tłustą skórę, że takie działanie jest najlepsze dla takiej skóry. Kiedyś myślę, że się o tym mniej mówiło, mniej się porównywało i dostosowywało rzeczy do swojej pielęgnacji, do tego, co my potrzebujemy. Teraz, jak jestem już starsza, kiedy weszłam trochę w te kosmetyki, będąc z Moniką, to zauważyłam wiele błędów, które popełniłam. Jedno to jest to, że słuchałam osób, które najczęściej miały skórę tłustą albo mieszaną, a ja mam taką bardzo suchą skórę, że ja po użyciu kosmetyków od razu muszę coś nałożyć, raczej po umyciu twarzy od razu muszę nałożyć jakieś kosmetyki. I pierwszy błąd, który miałam, to nałożyłam retinol i słyszałam, że po retinol nakładamy na suchą skórę. Tak, a jeszcze potem się odczekuje 30 minut, nie? Tak, i później się odczekuje 30 minut. To ja naprawdę wtedy wiele sygnałów ominęłam. Sygnał taki, że mi cierpła skóra. Tak po prostu czułam takie ściągnięcie. Druga rzecz to to, że była cała zaczerwieniona. Była czerwona. I ja tak dokładałam i ja stosowałam, bo jedną z takich rzeczy, która była wiele powtarzana, że powinniśmy powoli wchodzić na wyższe, że nie powinniśmy zaczynać latem. Tak, to były takie podstawy. I ja tych podstaw się słuchałam. Ale o tym, że powinnam to nawilżyć, moją skórę odpowiednio do swojego typu, to już nie. To już nie było to, a to nawilżenie jest bardzo potrzebne. Po Tak, tym to prawda. rano także inni mówili, że niacinamid, bo on pomoże odbudować ble, jest idealnym połączeniem do tego. No po prostu to była miks najgorszy, jaki w życiu miałam. Potem do tego oczywiście 3 razy w tygodniu retinol, a później w tych dniach, kiedy nie masz retinolu, użyj witaminę C. Ja jak tą całą mieszankę na siebie zaczęłam ładować. To było za dużo. To było za dużo. I ja nie wiedziałam o tym, że zaczynam mieć problemy z barierą hydrolipidową. Też była zima, a ja na przykład, myśmy nosili maseczki, to był COVID i na przykład zaczęłam dostawać tutaj jakiś takich plam. Tu były pęknięte naczynka, bo jak nosisz maseczkę zimą, oddychasz, ściągasz tą maseczkę, twarz jest wilgotna. A, i masz te zmiany temperatury. Jest zmiana temperatury i do tego wilgoć i suche powietrze. Więc to jest taki miks, gdzie na przykład właśnie nigdy tego nie róbcie, kiedy macie na przykład skórę naczynkową, bo jak Wam pękną te naczynka, to już nie macie szansy ich zreperować i zostaną Wam takie pajączki, jak ja mam tutaj ślady. Co prawda one trochę się zredukowały, ale kiedyś to po prostu to było całe czerwone, takie pęknięte, czerwone I po tym tak naprawdę po powrocie przyjeździe do Korei, mój mąż tam dawał mi jakieś podstawowe kosmetyki, bo ja po prostu wtedy jeszcze się tak dobrze nie znałam. Używałam senkę. Tak. Czyli Martyna jeszcze bardziej dobijała swoją skórę pianką. Tak, używałam senkę, która po prostu robiła mi ze skóry takie, wiecie, jak macie na przykład takiego balona i go nadmuchacie za mocno, to on się wtedy tak rozciąga, taki robi się po prostu tak naciągnięty, że po prostu czujecie każdy centymetr. I jakie kremy w Korei są najbardziej popularne? Żelowe. Tak, i ja na to wszystko nakładałam sobie taki żelowy krem. Ale powiem Ci, że to jest po prostu, nawet jakbyś miała tłustą skórę i byś tak robiła, to podejrzewam, że nie byłoby to zbyt dobre, bo moja skóra też by poszła. No i to tak zaczęło się, potem zeszło to na brodę i ja tak żyłam. Do poznania Ciebie tak naprawdę żyłam z takimi plamkami na brodzie. Ja mówiłam na swoim kanale w tym temacie troszeczkę i wtedy tak naprawdę poznałam Ciebie, mówiłam o tym, jak moja skóra na zimę. To był czas, kiedy myśmy się poznały, to nie była chyba zima, nie pamiętam. My się w lecie poznałyśmy. No, to na przykład ja zaczęłam przed rozpoczęciem chyba tego kanału. Nie, jak rozpoczęłyśmy kanał, ja Tobie powiedziałam, że nawet miałam takie tu sznyty
na brodzie. Takie po prostu jakby kot mnie podrapał. Tak, że aż tak skóra zaczęła pękać. Tak skóra mi zaczęła pękać, ja płakałam, stoję nad lustrem i tak patrzę na to, nie, a tu po prostu miałam takie, jakby kot wziął i tak mnie podrapał. To tak zaczęła mi pękać, szczypać, że ja po nałożeniu miliona kremów nadal to czułam. Właśnie, ale to też często tak jest, że jak już mamy problem z barierą hydrolipidową, to właśnie nieważne jak już nawilżamy, to cały czas to nie jest w stanie jakby wejść w naszą skórę i cały czas czujemy ten brak nawilżenia. Tak, i nawet jeżeli miałam grubą warstwę i czułam to, że mam to i tak ciągle miałam problem z tym, że z tego nie mogłam z tego wyjść. Ale o tym, jak sobie poradziłam już z takim bardzo zaognionym stanem, to już później powiemy, teraz Monika. Tak. W moim przypadku ja nigdy nie miałam aż takich problemów z barierą hydrolipidową jak Martyna, ale oczywiście wydaje mi się, że każdy, kto jest fanem kosmetyków, pielęgnacji, no w pewnym momencie może się zapędzić i faktycznie właśnie jak zaczęłyśmy nasz kanał, to w pewnym momencie ja też to wszystko, przed czym przestrzegałam innych, zrobiłam, czyli zaczęłam używać całej masy różnych kosmetyków, a to co trzeba przyznać, że akurat i Ty i ja mamy wrażliwe skóry i faktycznie te częste zmiany nie wpływają pozytywnie na to, jak nasza skóra wygląda. No i ja naprawdę bardzo, bo to było lato. Zanim Ty poleciałaś do Polski i ja nie mogłam uwierzyć w to, że ja mam problem z barierą hydrolipidową, ale już zaczęłam czuć właśnie takie szczypanie i myślę sobie, Coś Cię faktycznie, podrażniło? na początku myślałam, że coś mnie podrażniło, ale potem już wiecie, jak jest ten moment, że są kosmetyki, których używacie po prostu od dłuższego czasu. I ja zaczęłam używać z powrotem tych kosmetyków wszystkich i nagle nawet to mnie zaczęło tak ekstremalnie podrażniać. I jak nałożyłam krem przeciwsłoneczny z Roundla i jak zaczęłam czuć takie szczypanie, to sobie myślę, tak, to już jest ten moment. Więc faktycznie często jest tak, że jak macie już taką bardzo naruszoną barierę, jak Martyna miała, to jest jakby oczywiste. To już widać, to już czuć, ale są takie momenty jakby, gdzieś też na pewno miałaś na początku swojej drogi, albo właśnie ja ostatnio, że na początku coś jakby Zbywasz to. i wiesz, że coś jest nie tak, ale myślisz sobie, może moja skóra ma gorszy dzień. No. Może moja skóra ma gorszy dzień i tak to się ciągnie, a jak już... Prawda jest taka, że jak szybko zaczniecie działać, to barierę hydrolipidową da się odbudować szybko. Ale jak już ten problem zaczyna narastać, to niestety trwa. I bardzo często ja słyszałam w internecie, że ludzie mówią, a bariera hydrolipidowa, jak Ci nic nie pomoże, no to się szybko odbudowuje, 3 dni, tydzień i koniec. Ale też są takie informacje w internecie, że to naprawdę potrafi długo trwać. Mam tutaj kocią sierść. Że to naprawdę potrafi długo trwać i właśnie najlepszym przykładem jest Martyna, że to może trwać wiele tygodni. No niestety ja dobiłam się tak bardzo i to jest też to, że nie słuchałam mojej skóry, nie słuchałam potrzeb mojej skóry, ale co jest też ważne, zbywałam to wszystko, co się działo z moją skórą. Liczyłam na to, bo to jest okres, bo to jest zmiana w środowiska, z Polski do Korei, w ogóle później jeszcze non-stop nosiłam, stres, nosiłam maseczki non-stop, bo tutaj w Korei było trzeba wtedy za czasów nosić maseczki non-stop, no to przez cały czas myślałam, że to jest że to jest z tym problem. Ale właśnie jak poznałam Monikę, to zaczęliśmy na ten temat więcej rozmawiać, przykładać, układać, dokładać, odkładać. I przejdźmy teraz właśnie, jak sobie poradzić z barierą hydrolipidową. Tak. I jak ja sobie z nią poradziłam. Dokładnie. To powiedz nam, co zrobiłaś? Na samym początku Martyna dokładała cały czas. A może to mi pomoże, a to mi pomoże. A powiedz, co Ci w końcu pomogło. Monika w pewnym momencie znalazła, ja też coś o tym słyszałam. Nieraz słyszałam o tym, ale zbywałam. Ale Monika znalazła filmik na YouTubie, jedyna mądra osoba tam w tym gąszczu informacji na temat bariery hydrolipidowej. Koreanka, nie? Co się okazuje, powiedziała: usuń wszystko, zostaw tylko krem nawilżający. Tylko jeszcze specyficzny krem nawilżający. Bo nie wszystkie kremy nawilżające nadają się do tego, żeby nakładać na Twoją twarz, bo
tu musi być czysty krem nawilżający. To musi być taki bez żadnych dodatkowych funkcji, bez łuszczania, rozświetlania, nic. Po prostu to musi być warstwa gruba warstwa kremu, która po prostu wręcz tu będzie o tak. Tak, i wystawała. właśnie to ma być nie krem żelowy, tylko taki krem, który natłuści tą skórę odpowiednio. Tak, właśnie o to chodzi. I kolejna rzecz. Nie myjecie twarzy. Wiem, to dziwnie brzmi, ale im mniej dotykacie jej, im mniej myjecie, dodajecie jakichś tam składników, tym lepiej. Prawda. Ja na przykład rano nie myłam w ogóle twarzy i na taką twarz, jak się rano obudziłam, nakładałam warstwę kremu. W ciągu dnia nałożyłam kolejną warstwę kremu i wieczorem tylko i wyłącznie umyłam twarz wodą. Tak. I tutaj o czym należy wspomnieć, że ta rada odnosi się do każdego typu skóry. Jak macie tłustą skórę, też tak robicie. Tylko no faktycznie ja na przykład nakładam taki krem, który miałam, tak zostawał na mojej twarzy, no to rano, tylko też jak śpicie, no to na poduszce to się ściera, ale jak bardzo czujecie taki brak komfortu, że nie umyjecie twarzy i nie jest aż tak źle, to rano możecie umyć wodą. Chociaż lepiej nie ma takiej potrzeby. Tak, ale jeżeli chodzi o w ogóle mój stan, to wtedy najlepiej to pomogło i w zależności jak Wasza skóra się czuje, to wtedy po tygodniu, ja chyba przedłużyłam do prawie 2 tygodni to nie mycie, tylko tą fazę. Tą Fazę odbudowy. Tak, fazę odbudowy. Waliłam po prostu tego kremu ile wlezie, tylko żeby po prostu mieć tą warstwę ochronną i wtedy jak już czułam, że ta skóra nie jest zaczerwieniona, że te ranki tutaj, które miałam na tej brodzie, one zaczęły się odbudowywać, to wtedy zaczęłam wprowadzać dodatkowe kosmetyki, czyli na przykład zaczęłam zmywać twarz wieczorem. Takim środkiem normalnie myjącym. Tak, ale też nie jakimś takim bardzo, bardzo myjącym. Nic więcej, właśnie, nie? I później jak zaczęłam poznawać więcej kosmetyków, testowałam więcej kosmetyków, to czasami przesadziłam, tak jak Monika mówi, przesadziłyśmy w Miałyśmy testowaniu. obie ten okres Tak, w tym samym czasie. Tak, właśnie. I ja wtedy po prostu ponownie musiałam zrezygnować z wszystkiego i ponownie zastosować zasadę nie mycia i nakładania tylko kremu i to pomogło mi odbudować do tego stanu, jaki teraz jestem. Jaki jest duży plus tego stanu, którego teraz ja jestem, to, że moja skóra się szybciej odbudowuje. Tak jak kiedyś, żeby odbudować do takiego normalnego stanu, jaki teraz jestem, czyli tam mam te przebarwienia różne. No, co to są przebarwienia przy Tak. ranach? Tak, chrostki jakieś tam pojedyncze mam, tak jakbym miała, nie wiem, trądzik to troszkę wygląda, który lekko swędzi. To na przykład po odłożeniu kosmetyków, zostawieniu tam do oczyszczania, do jakichś takich sprawdzonych kosmetyków, ta skóra po 1 dniu, 2 dniach już wraca do siebie. Kiedyś to było 2 tygodnie powrotu, takiego względnego powrotu, do stanu takiego względnego. Teraz tak mi przyszło do głowy, że o tym jeszcze nie wspomniałyśmy, ale faktycznie jak macie też taki problem z jakąś wysypką, trądzikiem, to też najpierw, za każdym razem jak mam wrażenie pojawiają się jakiekolwiek problemy skórne, najpierw musicie się zastanowić, czy to nie jest bariera hydrolipidowa. Bo ja na przykład też jak miałam problemy z barierą, też mnie zaczęło tak trochę wysypywać i wtedy myślałam, że to jest trądzik, a to po prostu była bariera. Tak, właśnie. Bo można właśnie dostawać czy wysypki, czy takiego trądziku, bo jak nasza skóra, jak bariera naszej skóry nie działa poprawnie, to jakby naszej skórze jest ciężej walczyć z tym wszystkim i całe działanie nie jest poprawne, dlatego na przykład pory się nam mogą bardziej zatykać, więc właśnie możemy dostawać trądziku. Tak, właśnie tutaj bardzo podobnie to wygląda na przykład właśnie kiedy ale bariera hydrolipidowa jest pierwszym znakiem, który dostajecie i widzicie, to, że tutaj ona się znajduje broda, uszy, ta okolica, nie wiem czemu ta okolica, właśnie tu, ale ja na przykład dostaję tu pryszcze, takie bolące chrostki, one bolą i to jest najczęściej właśnie umiejscowione w tym miejscu. Że to już jest taki stan, że reagujcie jak najszybciej. Dobra.
To teraz zrobimy takie na sam koniec krótkie albo troszkę dłuższe podsumowanie w punktach. Czyli po prostu jak mamy problemy z barierą, co robić, jak sobie z tym radzić i tutaj pomoże nam w tym wszystkim Martyna. To co jakbyś powiedziała będzie pierwszym punktem? Najpierw musimy rozpoznać, czy to jest bariera hydrolipidowa i od czego zacząć. Bo w zależności od jakiego punktu jesteście, to wtedy, jaki stan Wasza skóra ma, to wtedy musicie przechodzić do podpunktów danych z tej listy, którą tutaj zapodamy. Zaczniemy może od tego najgorszego stanu, kiedy już naprawdę jest bardzo źle. To pierwszy punkt, tak jak wspomniałam wcześniej, rezygnacja z wszystkiego, zostawiacie krem nawilżający, który sprawdził Wam się najlepiej. Ja wiem, że to jest koreańska pielęgnacja, ale tutaj ode mnie, jeżeli macie szybko coś do działania, to dla mnie Physiogel jest najlepszym kremem, najlepiej sobie poradził, chociaż w kolejnej części tego filmu podamy Wam kosmetyki koreańskie, które także się sprawdzą, jeżeli chodzi o barierę hydrolipidową. Dobra, to teraz kolejny punkt. Drugi punkt to tak naprawdę w zależności od Waszego stanu skóry, jeżeli już widzicie, że jest duże polepszenie, czyli to zaczerwienienie, te pryszcze, te ranki zaczynają lekko schodzić, to wtedy wchodzicie z punktami jakby oczyszczającymi, żeby po prostu to zapchanie na tej skórze odetkać i także, żeby ta skóra zaczęła też pracować z innymi kosmetykami, żeby zaczęła radzić sobie z nimi. To naprawdę zależy od Waszej skóry. Mi to wzięło 2 tygodnie. Tobie ile zajęło? Mniej niż tydzień, koło 5 dni. Właśnie, czyli to zależy po prostu od stanu Waszej skóry i od regeneracji Waszej bariery hydrolipidowej, Tak. więc pierwszy punkt to rezygnacja z wszystkiego, krem nawilżający, później wchodzimy w oczyszczanie, ale kiedy? Wieczorne, tylko i wyłącznie wieczorne. Czemu nie poranne? Dlatego, że rano jednak musimy mieć większą tą warstwę ochronną, dlatego, że jednak wychodzimy gdzieś na dwór. Mamy mniej czasu na to, żeby reaplikować na przykład krem, więc rano nie czyścimy, ale za to wieczorem, gdzie nakładamy grubszą warstwę, kiedy mamy więcej czasu na regenerację, wieczorem też, kiedy śpimy, nasza skóra się lepiej regeneruje, więc wtedy używamy delikatnych środków myjących. Może być to podwójna pielęgnacja, ale tutaj też z uwagi na Waszą skórę. Ja na przykład chyba na początku, z tego co kojarzę, używałam tylko i wyłącznie żelu do mycia twarzy. Bo tutaj też należy dodać, że jeżeli nie używacie kremu przeciwsłonecznego ani makijażu, no to nie ma właściwie potrzeby używać oleju na przykład. No właśnie, bo tutaj tego też ważnego nie powinniśmy. Rezygnujemy całkowicie w pierwszej fazie z makijażu. Zero makijażu. I niestety, ale też kremu przeciwsłonecznego, bo kremy przeciwsłoneczne z filtrem chemicznym, które większość z nas lubi, niestety bardzo podrażniają. Bardzo podrażniają i makijaż wysusza naszą skórę. Obojętnie co użyjecie, czy użyjecie te do glowa, czy użyjecie te na bazie wody, takie wodne, to nie. W ogóle zero. Ja zrezygnowałam całkowicie. Tuszu także nie używałam niczego. Czemu? Bo bym musiała wtedy używać środki do zmywania makijażu. Plus umówmy się, że jeżeli nasza skóra jest w tak złym stanie i źle się czuje to nakładanie właśnie makijażu, my chcemy, żeby skóra wyglądała lepiej, a niestety zazwyczaj ten makijaż wygląda strasznie na takiej skórze. No niestety tak. I jeszcze jedna rzecz, to że zapycha Wam się skóra, to też nie jest ważne. Musicie się zastanowić, co jest dla Was ważniejszego. Czy zapchana skóra i podrażniona bariera hydrolipidowa, czy zdrowa skóra z dobrą barierą hydrolipidową, a nie pryszcze i zapchana skóra. Bo to są dwie rzeczy, które w tej fazie pierwszej one się wykluczają od siebie. Bo musicie naładować dużo kremu, który może Was zapchać. Musicie go reaplikować. Nie zmywacie makijażu. Raczej nie zmywacie tego. Nie używacie środków czyszczących. Więc widzicie, trzeba się zastanowić, co chcecie. Prawda, chociaż też czasem tak jest, że to się może wykluczać, ale niekoniecznie, bo jak macie właśnie ten trądzik przez barierę hydrolipidową, to może się okazać, że on zniknie. No Bo też, po prostu Wasza skóra wejdzie w jakiś większy balans. tak, i ona też może zacznie lepiej pracować. Tak, z dokładnie. tym.
Bo oczywiście jak zaczniemy używać różnych środków złuszczających i tym podobnego, no to ścieracie to wszystko. Wszystko to, co ona pracowała nad tym, żeby odbudować i odbudowuje, to ty zaczynasz znowu ją podrażniać. I jeżeli już jeżeli już przechodzimy do trzeciego punktu, czyli punkt, gdzie już widzimy dobry stan, kiedy już te ranki są zagojone, że one są bardziej przebarwieniem, a nie rankami, przechodzimy do kolejnych etapów, czyli możemy już jakiś lekki makijaż, możemy krem przeciwsłoneczny dokładać, możemy także używać kosmetyki, które mają nas wzmocnić tą barierę hydrolipidową. Bo też jest różnica między kosmetykami do wzmocnienia bariery hydrolipidowej i te, które mają odbudować. Znaczy, czasem ja mam wrażenie, że to może być ten sam produkt, ale niektóre produkty, które właśnie Się wykluczają. się niestety mogą wykluczać, bo są zbyt takie skomplikowane, więc może to wszystko podrażniać naszą skórę. Tak, i trzeci punkt to tak naprawdę jest powoli wkraczanie w tą odbudowę wyglądową, jakby to powiedzieć, czyli na przykład jeżeli mieliśmy chrostki, mamy przebarwienie, to takie lekkie, kojące produkty możemy zacząć wprowadzać, czyli na przykład sikę, produkty, które mają lekko ukoić, dodatkowo nawilżyć. Tylko wprowadzamy pojedynczo te produkty, żeby zobaczyć, czy one na przykład nas dodatkowo nie zapchają, bo tutaj też już staramy się uważać na te produkty, które nas zapychają lub nie. Plus też trzeba mieć na uwadze to, że po takim jakby ciężkim czasie dla naszej skóry ta skóra może być nadreaktywna, czyli może być bardziej wrażliwa niż wcześniej. Tak, czwarty punkt to już tak naprawdę jest to, że możemy wejść w taką fazę lekkiego złuszczania. Lekkie złuszczanie, czyli raz w tygodniu używamy toner pads, które nas złuszczą. Raz w tygodniu, ale naprzemiennie, nie, że tego samego tygodnia używamy złuszczające toner padsy i na przykład witaminę C. Nie. Najlepiej jednego tygodnia użyć coś na złuszczanie, kolejnego na przykład tygodnia użyć coś na przebarwienia. I też ja myślę, że to, o czym należy wspomnieć, że jakby nie każdy z nas potrzebuje wszystkich składników aktywnych w naszej pielęgnacji i jeżeli Wasza skóra szaleje, to moim zdaniem warto wybrać coś, co jest jakby dla nas najbardziej istotne. Czy to będzie jakiś tam retinoid, czy to będą kwasy, po prostu wybierzcie jedno. Jeżeli możecie. Tak. A jak nie, no to faktycznie już trzeba bardziej kombinować, ale no ja na przykład myślę, że najlepiej wybrać jedno. Tak, i najlepiej na przykład zdecydować się na jedno i regularnie stosować raz w tygodniu, potem dodać 2 razy w tygodniu ten jeden produkt, nie 10 różnych, tak jak wspomniałaś, tylko po prostu jeden, ale go na przykład dołożyć jeden dzień dodatkowo. Dokładnie, ja myślę, że to jest znacznie lepsze niż jakby jeden dzień, nie wiem, tam retino i jeden dzień witamina C, czy jakoś takie inne różne kombinacje. Skupcie się po prostu na jednym problemie, a potem dołóżcie, kiedy już będziecie czuć się lepiej, kolejne. Jeszcze jeden punkt, który tak naprawdę powinniśmy pamiętać przez całą naszą drogę, kiedy odbudowujemy kiedy odbudowujemy naszą barierę ochronną, to pijemy wodę i nie zapominamy o tym, żeby się nawadniać od środka oraz staramy się dopełniać witaminy w naszym organizmie. To także pomaga od środka walczyć z tym, co mamy na zewnątrz. No tak, bo jak wiadomo, w zdrowym ciele ja już oszaleję. Dodam to. Nie no, ale to jest no oczywiste, że jakby jak nasz organizm jest zdrowy, wypoczęty, no to naszej skórze też jest łatwiej działać, bo jakby funkcjonowanie naszej skóry często nie jest priorytetem w naszym organizmie, więc faktycznie no, trzeba też zadbać o to, żeby wypocząć. I co dziwne, ale w tym sensie jak Ty to mówisz, no to się może zgadzać, to czy jesteście zestresowani, czy jesteście przemęczeni, także działa na Wasz stan skóry. Tak jak powiedziałaś. Ale to bez kitu, ja nawet jak nie mam żadnych problemów skóry, na przykład dzisiaj się nie wyspałam i wstałam bardzo, bardzo zmęczona, jak się popatrzyłam na siebie w lustrze, to od razu miałam wrażenie, że moja skóra wygląda gorzej, tak bardziej... Tak, zgadza się. Dobrze, no i tym
Chcielibyśmy Wam podziękować za tą część filmu, będzie kolejna. Tak, już taka typowo... Produktowa. Tak, produktowa. Mamy tych produktów bardzo dużo. Tak, właśnie. Przetestowałam całkiem sporo produktów koreańskich, których chciałabym się z Wami podzielić. Myślę, że to może być ciekawy filmik, a do tego czasu zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału i... Opowiedzcie nam o swojej drodze z barierą hydrolipidową w komentarzach. Dobrze, dziękujemy. Pa! Pa! Miau! Miau, miau!